Witajcie moi mili. Filmik, który właśnie oglądacie, powstał z ciekawości. Kiedy otworzyłem opakowanie Romy F1, pomyślałem, że to niemożliwe, aby ktoś z wielkimi łapami jak moje dał radę zbudować to maleństwo. Ale czy aby na pewno? Zapraszam do wspólnego eksperymentu. Łatwo nie będzie. Na wstępie muszę Was przeprosić. Coś źle kliknąłem i nie mam nagrania zmierzenia i lutowania kabli zasilania i kondensatora. Podpowiem tylko, że nóżki kondensatora wsunąłem w izolację zdjętą z kabelków. Na tym ujęciu widać, jak przygotowuję pola motorów na ESC. Każde pokryłem odrobiną cyny. To samo zrobiłem z końcówkami kabli silników po tym, jak wymierzyłem, ile obcięć z długości. Zostawiłem odrobinę zapasu, aby można było wybrać, czy dron ma być w wersji z gołymi śmigłami, czy z osłonką. Wszystko jest tak maleńkie, że bez pensety się nie obejdzie. Dopiero na nagraniu zobaczyłem, że kabelek się rozwarstwił. Oczywiście już to naprawiłem. Kolejność kabli nie ma w tym momencie znaczenia, bo kierunek obrotów ustawię w programie BL Heli. Teraz pora na zamontowanie płytki kontrolera lotu. Po spięciu ESC z flight controllerem dedykowanym kablem zabrałem się za montowanie ramek kamery. Tutaj też zaliczyłem małą wpadkę. Jedną z ramek przykręciłem do góry nogami, a zauważyłem to dopiero przy montażu kamery. Kiedy zabrałem się za kamerę, okazało się, że miejsca jest tak mało, że musiałem ułożyć kable spinki FCSC pomiędzy płytkami. I to było mało. Dopiero obrócenie kamery do góry nogami pozwoliło na jej prawidłowe przykręcenie. Zabieg ten wymagał podłączenia do kamerki pilota OSD i obrócenia osi X i Y obrazu. Szczęśliwie posiadałem takiego pilota i nie miałem z tym problemu. To tutaj się kapnąłem, że nawaliłem. Potem musiałem obrócić ramkę.
Kable kamery okazały się idealnej długości. Odciąłem je przy samej wtyczce. Przygotowałem pola lutowania i po krótkich zmaganiach udało mi się je przytwierdzić na miejsce. Kable VTX-a, czyli nadajnika wideo, wymierzyłem i zabrałem się do lutowania. Znalazłem też jedyne możliwe miejsce dla odbiornika. Początkowo miałem zamiar wsadzić go między kamerę a staka, ale jak już wcześniej mówiłem, nie ma tam odrobiny wolnej przestrzeni. Ostatecznie przymocowałem odbiornik do tylnego wspornika, a anteny poprowadziłem pod ESC i przez otwór w ramie na spód. Potem przymocuję je za pomocą taśmy z zestawu od spodu wzdłuż tylnych ramion. Kable odbiornika przyciąłem na odpowiednią długość. Pozostałą część wtyczki schowałem. Zawsze można przylutować ją z powrotem. Kabelki zostały bardzo krótkie i ciężko było je przylutować do odpowiednich pól. Ale w końcu się udało.
Nie mogłem zdecydować się, czy zakładać osłony śmigieł. W internecie widziałem na zdjęciach, że blokują dostęp do USB kontrolera lotu, ale skoro były w zestawie, to czemu nie skorzystać? Po kilku przymiarkach okazało się, że można ustawić je tak, aby nie blokowały wejścia USB. Nie wygląda może to zbyt estetycznie. Fabrycznie wsporniki osłonki miały być przedłużeniem ramienia, ale choć jest ciasno, to da się podłączyć wtyczkę USB-C. Kiedy przyklejałem gumkę antypoślizgową baterii, przypomniałem sobie o drobiazgu, jakim jest antena VTX-a. Antena i VTX w tym wypadku posiadają złącze typu UFL. I choć wyglądało na to, że wystarczy wkliknąć jedno w drugie, to zajęło to dużo czasu. Z pomocą przychodzi montaż i wszystko wygląda super. Antena podłączona, więc pora na górną płytę z przyklejoną wcześniej gumką. Pod płytę wsuwam opaskę baterii i znów miejsca jest tak mało, że musiałem ogolić część opaski z tej futrzastej części rzepu, żeby się w ogóle zmieściła i niczego nie uciskała.
Niestety nie nagrałem tego, ale kable silników i anteny przymocowałem do ramion dostarczonymi w zestawie taśmami samoprzylepnymi. Użyłem tej taśmy też do ciaśniejszego montażu pnia anteny w otworze. Producent w zestawie gotowym do lotu sugeruje akumulatory 3S 450 mA, mimo że ich silniki Toka 1202 przystosowane są do zasilania 2S. Ja dla bezpieczeństwa moich silników, które też są zaprojektowane do 2S, postanowiłem użyć mniejszego akumulatora 550 mA i 2S. Daje on wystarczająco dużo mocy, nawet do akrobacji, a jest przy okazji sporo lżejszy. No i gotowe. Aż nie mogę uwierzyć, że się udało. Ale napociłem się co niemiara, a cała budowa z przymiarkami trwała 4 albo 5 godzin. Brakuje jeszcze śmigieł, ale najpierw podłączę Betaflight i wprowadzę ustawienia. Nie będę Was zanudzał procesem konfiguracji w Betaflight, ale pokażę Wam, jakie ustawienia wprowadziłem. Zawsze możecie się zasugerować. Wszystko podpięte i oprogramowane. A teraz chwila prawdy.